Singapurze znajduje się jedyna ocalała placówka obronna wyspy pochodząca z końca XIX wieku. To mały fort znajdujący się na wyspie Sentosa, Siloso. W tym odcinku przejdziemy się szlakami dziedzictwa i wielkich dział, aby poznać dzieje tego miejsca. Zapraszamy! Historia Siloso sięga początków XIX wieku, kiedy to ustanowiono na wyspie placówkę handlową Kompanii Wschodnioindyjskiej. Wraz z jej rozwojem i wzrostem znaczenia pojawiły się pierwsze instalacje obronne, ale dopiero w 1880 roku zakończono budowę solidnych fortyfikacji. Jedną z nich był fort Siloso. W latach 80. XIX wieku fort posiadał 10 dział i liczba ta stale rosła. Mechanizm sterowania działami był zasilany elektrycznie i sterowało się nimi z podziemnych bunkrów. W latach 30. XX wieku fortecę doposażono w nowoczesną broń do zwalczania większych jednostek i łodzi podwodnych. W dobie rosnącej potęgi Japonii dobudowano wieżę kontrolną oraz gniazda z karabinami przeciwlotniczymi. Strategiczne położenie Siloso sprawiało, że był on jednym z najważniejszych fortów strzegących dostępu do Zatoki Keppela w wąskim przesmyku zwanym Smoczymi Kłami. Doktryna obronna Siloso zakładała, że fort będzie odpierać ataki na zatokę z kierunku zachodniego, jednak przebiegły wróg wdarł się do Singapuru z Półwyspu Malajskiego. Wskutek niespodziewanego manewru miasto zostało zdobyte błyskawicznie, ale już 3 lata później, we wrześniu 1945 roku, wróciło w brytyjskie ręce. Rok później fort rozbrojono, następnie w latach 70. przekształcono placówkę w muzeum. W zasobach muzeum znajdują się eksponaty z okresu II wojny światowej, zarówno te największe dzieła, jak i małe obiekty muzealne, fotografie, broń i wyposażenie zaaranżowanych wnętrz. W dawnych budynkach przygotowano ekspozycję m.in. posterunków obsługi baterii przeciwlotniczej, maszynowni, baraków, magazynów, wież obserwacyjnych, tuneli i bunkrów. Fort podzielono na 3 bloki tematyczne. Singapur podczas II wojny światowej, z życia żołnierza oraz punkt Siloso, czyli miejsce fortu, które było najbardziej wysuniętym na zachód. Dla zwiedzających wydzielono 2 szlaki – dziedzictwa oraz wielkich dział. Najciekawszą ekspozycję znajdziemy w budynku dawnych kazamatów z największą wystawą z okresu II wojny światowej. W tym miejscu dowiemy się wszystkiego o obronie miasta w 1942 roku, jego upadku, a także obejrzymy filmy dokumentalne. Na koniec przejdziemy się korytarzem śmierci. Droga ta reprezentuje mękę, jaką przechodzili więźniowie obozu jenieckiego zorganizowanego tutaj przez Japończyków. W forcie Siloso znajduje się budynek, w którym zaaranżowano gabinet dowódcy. W sali można wysłuchać raportu o przybyciu nowych rekrutów z Anglii. Good morning, Mr. Rice, sir. And a very good morning to you, sir, Major Cooper. Beg to report, Mr. Rice, that the new draft is now disembarked and is ready for duty. And very welcome they are too, Mr. Cooper. Do fortu najłatwiej dostać się z pomocą kolejki Sentosa Express. Wysiadamy na Beach Station, następnie autobusem A, C lub Beach Shuttle jedziemy do zachodniego końca linii. Możemy również dotrzeć kolejką linową Cable Car, linia Sentosa, do stacji Siloso Point. Do fortu najlepiej wejść przez zawieszoną na wysokości 36 metrów kładkę widokową. Wejście do fortu i jego zwiedzanie jest darmowe. Czas zwiedzania to około 60 minut. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!